Spójrzcie na tę postać. Widzicie tę kobietę, która idzie pewnym krokiem, sypiąc ziarno prosto pod wiatr? To nie jest zwykły rysunek. To siewczyni. Symbol, który przez dekady był portfelem każdego Francuza, a dziś, no cóż, dziś kryje w sobie historię o wolności, której nie da się dusić. Ale czy wiedzieliście, że ten konkretny projekt zainspirował nawet twórców najpiękniejszych monet w Ameryce? Tak, ta skromna dwufrankówka z 1981 roku ma w sobie geny legendy. I choć na pierwszy rzut oka wygląda na mocno zmęczoną życiem, to właśnie w tych wytartych detalach zapisana jest historia miliona rąk, które ją trzymały. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego ten kawałek niklu to coś więcej niż tylko reszta z francuskiej piekarni sprzed lat. Obiecuję, że po tym filmie inaczej spojrzycie na swoje stare znaleziska z szufladu. Mamy przed sobą klasykę francuskiej numizmatyki. To moneta o nominale 2 franków, wybita w 1981 roku. Jesteśmy w sercu Piątej Republiki, czasach, gdy Francja tętniła życiem, a w Pałacu Elizejskim zasiadał świeżo wybrany François Mitterrand. To był rok wielkich zmian, a ta moneta, ona była ich niemym świadkiem. Wybita w mennicy paryskiej, czyli legendarnej Monnaie de Paris, jednej z najstarszych instytucji tego typu na świecie. Wyobraźcie sobie, że ta mennica bije monety nieprzerwanie od ponad 1000 lat. Nasz egzemplarz to typowy przedstawiciel masowej emisji, która miała służyć ludziom w codziennych zakupach, od bagietki po poranną gazetę. Przejdźmy do konkretów, bo technologia bicia tych monet jest naprawdę solidna. To czysty nikiel, materiał twardy, odporny, ale jak widzicie na tym egzemplarzu, nawet nikiel ulega czasowi. Moneta waży dokładnie 7,5 grama i ma średnicę 26,5 mm. Jest dość spora, co sprawia, że dobrze leży w dłoni. Grubość to 1,7 mm. Ciekawostką jest jej orientacja. To tak zwana orientacja mennicza. Jeśli obrócicie ją w pionie, rewers będzie do góry nogami względem awersu. No i ten rand, ząbkowany. Choć tutaj przez lata obijania się o inne monety, te ząbki stały się już nieco łagodne, niemal gładkie w niektórych miejscach. Przyjrzyjmy się teraz tej sztuce. Na awersie króluje wspomniana Lasemeus, czyli siewczyni. Projekt Louisa Oscara Rotego to majstersztyk. Zwróćcie uwagę na jej czapkę. To czapka frygijska, starożytny symbol wyzwolonych niewolników. Ona nie tylko sieje zboże, ona sieje ideę wolności. W tle, za jej plecami, delikatnie wyłania się wschodzące słońce, symbol nowej ery. Z kolei rewers to czysta harmonia. Nominał 2 francs otoczony jest gałązkami oliwnymi i dębowymi. Pokój i siła. Wszystko to zamknięte w takim nietypowym, ośmiokątnym obramowaniu, które nadaje tej okrągłej monecie wyjątkowego charakteru. Mimo że ten konkretny egzemplarz jest mocno wytarty, to wciąż widać tę dynamikę ruchu postaci. To niesamowite, jak artysta potrafił zakląć życie w kawałku metalu. I tu dochodzimy do serca naszej opowieści. Dlaczego siewczyni sieje pod wiatr? Przecież to nielogiczne, prawda? Rolnik by tak nie zrobił. Ale w sztuce chodzi o symbol. Roty chciał pokazać, że Republika Francuska rzuca swoje ideały, wolność, równość i braterstwo naprzeciw przeciwnościom losu. Pod wiatr, bo tak jest trudniej, ale szlachetniej. Co więcej, ten projekt tak zachwycił świat, że stał się inspiracją dla słynnej amerykańskiej monety Walking Liberty. To niesamowite, jak francuska kobieta z 1897 roku wpłynęła na design dolarów za oceanem. Rok 1981, z którego pochodzi nasza moneta, to był też zmierzch pewnej epoki. Nikt wtedy jeszcze nie myślał o euro. Frank był dumą narodową, a ta moneta była jego solidnym fundamentem. Gdyby mogła mówić,
Opowiadałaby o inflacji, o zmianach politycznych i o milionach ludzkich historii, w których brała udział jako środek płatniczy. A wy macie może w swoich zbiorach jakieś stare franki? Może przywieźliście je kiedyś z wakacji we Francji i leżą zapomniane w jakimś słoiku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wolicie takie klasyczne, historyczne wizerunki, jak siewczyni, czy może bardziej przemawiają do was nowoczesne projekty monet euro. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Patrząc na ten mocno zużyty egzemplarz, widzimy nie tylko 2 franki. Widzimy historię, która przetrwała próbę czasu. Może i nie jest warta fortuny w tym stanie, ale jej wartość narracyjna jest nie do przecenienia. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 2 franki z 1981 roku są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.